Drodzy Państwo, witam serdecznie w naszym gorącym, jakże dziś gorącym studio kolejny gość, a jest nim pan Marcin Bustowski, Przebudzeni Konsumenci. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, panie redaktorze. Y, Proszę mi wytłumaczyć na starcie jedną rzecz, bo tego nie rozumiem. Pan już miał pewną diagnozę tej sprawy, ale wie pan, tak naprawdę widzimy na naszych oczach upadek polskiego rolnictwa. Jeszcze w zeszłym roku, przed wiośniem, były protesty w Polsce. Rolnicy wyjechali kombajnami, traktorami, wszystkim, co się ruszało na ulicę. Protestowali. Było kilka naprawdę mocnych ośrodków protestu. A teraz, gdy już jest wiadomą umowa Mercosur, gdy już wiemy, że nie powstrzymamy zalewu, mówmy jak jest, dziadostwa z Ukrainy, tych wszystkich niepełnowartościowych produktów za pół ceny. I gdy rolnictwo już tak naprawdę w obliczu tych różnych faktów gospodarczych nie ma szans, no widział pan jakiś protest? Czy No, panie możliwym redaktorze, jest jeżeli takie zmanipulowanie polskich rolników przez izby rolnicze i przez świętej pamięci PSL, bo chyba już nikt na poważnie tej partii nie bierze, żeby oni no, w przededniu swojego zgonu nie protestowali? Panie redaktorze, pierwsza podstawowa rzecz to nie możemy mówić o PSL-u, bo to są złodzieje, którzy ukradli nazwę Witosowi. To jest ZSL. To jest ZSL, który tak naprawdę działa na szkodę polskiego rolnictwa, ale działając na szkodę polskiego rolnictwa, działają na szkodę polityki zdrowotnej konsumentów. Rolnicy są zmanipulowani, tak jak pan słusznie powiedział, przez bandyckie izby rolnicze, To pana które teoria, ja tylko pana cytuję i z zaskoczeniem, no wie pan, bo powiedzmy, czy to jest możliwe, żeby izby rolnicze miały taki wpływ na opinię rolników, takich, którzy, wie pan, dostali po 450 zł za żyto i przężyto? No czy jakakolwiek izba może mi to jakoś wytłumaczyć, wie pan, no, że nie mam panie, pieniędzy w tym roku? panie redaktorze, pierwsza podstawowa rzecz należy powiedzieć, że w tym roku przy największych problemach rolnictwa i przy zadłużeniu rolnictwa manipulantstwo ze strony izb rolniczych w organizacji dożynek, te tak naprawdę święta dożynania polskiego rolnictwa, odbywa się za pośrednictwem izb rolniczych i kancelarii prezydenta pana Nawrockiego. Pan Nawrocki organizował dożynki prezydenckie. Jednocześnie projekt ustawy prezydenta Nawrockiego jest jedną wielką fikcją tak naprawdę w zakresie pomocy polskiemu rolnictwu i jest działaniem na szkodę polskiego rolnictwa. Gdybyśmy mieli prawdziwego prezydenta, to na dzień dzisiejszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powinien wprowadzić jedną podstawową rzecz. Oddłużenie polskiego rolnictwa, normy zdrowotne i zakaz zbywania ziemi na rzecz banków zachodnich, czyli banksterów, którzy wprowadzili przy udziale izb rolniczych, Głównego Urzędu Statystycznego i Instytutu Ekonomiki i Opłacalności, który wylicza dochodowość z hektara przeliczeniowego, działając na szkodę polskiego rolnictwa, wprowadzając ich w system zadłużenia w obcych bankach. Co to znaczy? Prezydent Nawrocki powinien wiedzieć, że przejmowanie ziemi przez banki zachodnie jest utratą suwerenności bezpieczeństwa żywnościowego, ale i też terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej. Polski obywatel mający polski dowód osobisty nie może kupić ziemi rolnej, bo musi mieć zgodę KOWR-u, spełnić określone wymogi dotyczące wykształcenia, etc., etc. Ale bank zachodni, który udzielił kredytów, bandyckich kredytów, na podstawie sfałszowanego dochodu, bo kredyty są udzielane na podstawie wielkości gospodarstwa według hektarów przeliczeniowych razy dochodowość z danego roku. W tym roku mamy ponad to 5400 chyba 400 zł. Przy tak naprawdę poważnym problemie dotyczącym strat w rolnictwie. Dochód jest najwyższy, wyższy niż w stosunku do roku poprzedniego.
wszystkie organizacje związkowe, ale w szczególności Solidarność Rolników Indywidualnych, to co żeśmy wczoraj widzieli, pan Tomasz Ognisty zrobił protest w Ministerstwie Rolnictwa. Człowiek, który jest z Solidarności, ale siedział zapisu w Kietrzu i trzepał kasiorkę. Nie mówił nic wtedy, kiedy Ardanowski rozprowadzał całe rolnictwo wspólnie z Boguckim, z Zarudzkim, Romanowskim, jak i zarówno resztą ministrów. Rozwalali całe rolnictwo. To była Rozwalali, ale co kontynuacja pan ma na myśli? Jakie Proszę? działania powodowały, że rozwalali? No rozwalali, panie redaktorze. Największe wsparcie, jeżeli chodzi o rozwój sektora trzody chlewnej w tuczu przemysłowym, było wsparcie do przemysłowych gospodarstw hodowlanych, trzody chlewnej, poprzez Agencję Restrukturyzacji. Zadłużenie polskiego rolnictwa było największe za Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Działania były szkodliwe na rzecz polskich rolników. Ja to mówiłem nieraz. Nawet przeciwko mnie Ardanowski organizował konferencję, a później po 4 latach słyszymy, że mamy najgorszą żywność w Europie. Gdyby to byli tak naprawdę konstytucyjni ministrowie rolnictwa, to wprowadziliby prostą rzecz. Normę jakościową na produkty rolne. Nie musimy się bać Mercosuru, nie musimy się bać Ukrainy, nie musimy się bać Niemiec, Holandii i wszystkich innych krajów, tylko wprowadźmy normę jakościową, zdrowotną na produkty i surowce rolne. Zgadzam się z panem w 100%, to jest dla mnie Ale jasne. tu w ślad za Ale tym, bo jak muszę dokończyć. jak potem egzekwować to, skoro są ustawy wyższego rzędu? Nie, panie redaktorze, nie zgadzam się kompletnie. Raport Najwyższej Izby Kontroli e-substancje w żywności bez kontroli, strona 30, pokazuje jasno i wyraźnie, że wystarczy wprowadzić normy jakościowe ze względu na ochronę polityki zdrowotnej naszego konsumenta, które będą korelowały z przepisami Unii Europejskiej. I stan wyższej konieczności ochrony zdrowia naszych konsumentów stoi ponad prawem Unii Europejskiej. Tak zrobiła Dania. Tylko my nie mamy ministrów zdrowia, nie mamy konstytucyjnych ministrów rolnictwa i nie mamy prezydenta z jajami, bo Nawrocki nie ma jaj, żeby wprowadzić, pierwszą podstawową rzecz. Zakaz zbywania banków, oddłużyć polskie rolnictwo i wprowadzić dyskusję, debatę o rolnictwie. No dobra, banki przejmują od zadłużonych gospodarstw po prostu ich areały. No dobrze, ale co banki robią później? Czy one mają prawo do odsprzedaży na wolnym rynku? No Czy to też, nie ukrywam, panie czy też redaktorze. poddane są kontroli, jak inni obywatele, KOWR-u? I w takim razie to zagrożenie nie jest tak poważne. KOW jako instytucja w sytuacji, kiedy zachodnie firmy chcą sprzedawać ziemię między sobą lub sprzedawać gdzieś, nie reagują w żaden sposób. KOW Ale to jest jedna wielka fikcja. ale to jest niezgodne z prawem, bo jak ja A panie kupowałem redaktorze, ziemię, ale kto to to idziesz do kontroluje? notariusza i notariusz nie zaksięguje, nie potwierdzi takiej transakcji, jeśli nie ma dokumentu z KOWR. Ale No to co nie oni, wchodzi jak w mogą te kontrolę. banki Panie do diabła redaktorze. obracać tą ziemią bez kowrowskiego stempla? Dobrze, ale KOW nie korzysta z prawa odkupu pomiędzy transakcjami zachodnich korporacji na terenie Rzeczpospolitej No Polskiej. musi, zaraz, no musi. A nic nie musi, właśnie nic nie robi. Panie redaktorze, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Nie ma konstytucyjnego ministra z jajami, są same sprzedawczyki od A do Z. Ja mówię tutaj od 2016 roku, kiedy wrzucałem dziki do Sejmu w obronie polskiego rolnictwa. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jan Krzysztof Ardanowski działał na szkodę polskiego rolnictwa. Później robił to Bogucki, później robił to Zarudzki. Minister Zarudzki sam do mnie mówił, kiedy organizowaliśmy konferencję Odnawialne źródła energii przyszłością polskiego rolnictwa. Po co panu Ursus? Niech pan weźmie New Hollanda, jeszcze dadzą pieniądze i zapłacą. Tak właśnie było zapisów w Polskim Ministerstwie Rolnictwa. Za pana Krzysztofa Ardanowskiego przecież afera, która była z Bielmlekiem, później była kolejna afera, jeżeli chodzi o polskie jabłka.
100 milionów, poręczenie kowrowskie. No, panie redaktorze, pierwsza podstawowa rzecz. Żaden minister rolnictwa nie działa w interesie rolników ani konsumentów. Wystarczy wprowadzić normę zdrowotną i się ukróci cały mechanizm. Tylko wie pan, dlaczego to się nie robi? Bo oni siedzą wszyscy z tymi korporacjami i grają w jedną brameczkę. Wszyscy dyrektorzy departamentów Ministerstwa Rolnictwa to są szkodniki, a w szczególności izby rolnicze. Niech pan zobaczy, jak dzisiaj na proteście górniczym, kto tam stoi. Kto tam stoi? pytanie... I Sławek Izdebski z OPZZ-u, który ma właśnie w Mariocie biuro. Tam, gdzie jest Animex Foods. To jest właśnie, no tak, pytanie, kto finansuje i kto ma prawo finansować izby rolnicze w Polsce. Z tego co wiem, no to one muszą być finansowane ze składek i... Wytłumaczę już bardzo prostą rzecz. Wprowadzono przejściowy okres na ustawę o izbach rolniczych. Ona miała funkcjonować tylko przez 2 lata. Funkcjonuje już ponad 20 lat. I panie redaktorze, kiedy wchodziła ustawa o izbach rolniczych, to wtedy było tych gospodarstw, zakładając, strzelam, 1 300 000. I dzisiaj mamy 350 000 gospodarstw rolnych. Tylko dla izb rolniczych tak naprawdę nie ma znaczenia, kto jest właścicielem gruntu rolnego. Czy to będzie Holender, Niemiec, czy to będzie pielęgniarka, taksówkarz, adwokat, czy ktoś, bo oni otrzymują 2% z podatku rolnego, czyli od gminy z podatku. Nieważne, kto jest właścicielem gruntu. Ważne, że jest płacony podatek rolny i to dawno o tym mówiłem, że izby rolnicze ze Szmulewiczem i tą całą sitwę izb rolniczych trzeba rozpierdolić, a te pieniądze przesunąć na laboratorium pod kątem kontrolowania jakości żywności. Izby rolnicze kosztowały rolników ponad 1,3 do 1,4 miliardów złotych do dnia dzisiejszego. Ten szkodnik, który działa na szkodę polskiego rolnictwa. Gdyby za te pieniądze zbudować system laboratoryjnej kontroli, kontrolować to, co sprzedają markety, to na dzień dzisiejszy byśmy mieli stan jakości żywności dobry. Tylko że dobrało się 16 wojewódzkich przedstawicieli izb rolniczych plus ten cwaniaczek tam z Warszawy i tak łoją tych rolników i mamią i ogłupiają. Czyli to jest tak, z podatku rolnego, który zbierają gminy, 2%, no, na przykład ja zapłacę tam 2000 zł podatku rolnego, to 2% przeznaczane jest przez gminy na przykład Wielkopolską Izbę Rolniczą, tak? Czy to jest centralny rozdzielnik i rozumiem, że na przykład Krajowa Rada Izb Rolniczych, pana Szumlewicza, też jest beneficjentem tych środków, tak? Tak pan przedstawia tą strukturę wydatków. Oni to dzielą te pieniądze na 16 wojewódzkich izb rolniczych. Tak. Są te izby I teraz regionalne. niech pan zobaczy absurd. Ilość hektarów się nie zmienia, kasa się nie zmienia, nawet jest jej więcej, tylko rolników mniej. Im mniej rolników, tym lepiej dla izb rolniczych. I stoi taki Szmulewicz i cała reszta tych działaczy izb rolniczych i każdego ministra rolnictwa, czy to był minister z PiS-u, czy z PSL-u, czy z Lewicy, czy z Platformy Obywatelskiej, zawsze klepią po plecach i mówią, wszystko jest pięknie i cudownie. No nikt tak nie działał naprawdę na szkodę rolnictwa jak izby rolnicze. No ale to oznacza, że rzeczywiście pan tutaj uzmysławia, kupę forsy mają te izby, tak? 40 to jest ponad 40 do 60 milionów złotych rocznie. Tak. I to, podatku rolnego. I oni nie mają takiego mechanizmu, żeby ujmować się za tym właściwie już upadłym polskim rolnictwem, bo dla nich czy się stoi, czy się leży, pewna kwota się należy, prawda? No proste. I teraz taki Szmulewicz się jako prezes Izby Rolniczej kasuje pieniążki i chodzi przy panu ministrze i mówi, pamięta pan za Ardanowskiego, początek był takiej dyskusji i debaty, po co Izby Rolniczej, zmieńmy ustawę o Izbach Rolniczych. Kto wtedy protestował pod Ministerstwem Rolnictwa? Wszyscy działacze Izb Rolniczych ze Szmulewiczem na czele. Że nie wolno tego zrobić i rozwiązać Izb Rolniczych, bo one są potrzebne rolnikom. Autokarami ich zwozili. Izby rolnicze
trzeba być trochę sprawiedliwym. Ja myślę, że też robią dobrą robotę. To jest kwestia edukacji pewnej, to jest kwestia pewnych regionalnych inicjatyw, które integrują środowisko rolnicze. To też jest pas transmisyjny, no jak słyszymy, jak widzimy, no niedoskonały, ale jednak pewien pas transmisyjny opinii rolniczych do szerszych środowisk politycznych. No tylko, Panie redaktorze, ja bym bardzo chętnie kiedyś chciał zrobić taką debatę i dyskusję. Prezydent Nawrocki, Izby Rolnicze, Związki Zawodowe i Bustowski. Zapraszam ich serdecznie do dyskusji i debaty o rolnictwie i rozpierniczę to całe towarzystwo łącznie z tym prezydentem, który opowiada bzdury. Bo jeżeli ktoś szykuje projekt ustawy dla rolnictwa, to w pierwszej kolejności w punkcie pierwszym należy wprowadzić normy jakościowe, oddłużenie polskiego rolnictwa i po pierwsze polityka kredytowa dla polskiego rolnictwa na poziomie 1%. I przestańmy mamić rolników i mówić, że Unia Europejska nie daje takich samych wysokości dopłat, jak dostaje niemiecki rolnik, bo to jest nieprawdą, panie redaktorze. Prawdą jest taką, że niemiecki rolnik ma te same dopłaty, co polski rolnik, tylko jest jedna rzecz. Wsparcie w ramach budżetu krajowego jest znacznie inne, plus stworzone są warunki rynków zbytu i wszystkiego dla rolników niemieckich. Pieniądze dbajcie o swoje. do ręki niemiecki rolnik dostaje dużo większe. Już tam dokładnie nie pamiętam, około 2 razy większe. Ale dostaje wyrównanie w ramach budżetu krajowego. Tak, ale my dostajemy i tak się zawsze tłumaczyły kolejne rządy, że my dostajemy te dotacje na różne tam ciągniki, prawda, na różne tam maszyny, Panie redaktorze, kompletna programy bzdura, rozwoju wytłumaczę obszarów panu jedną wiejskich. podstawową. I że cały ten budżet na rolnictwo plus dopłaty, włączając w to, no to jest właśnie większy niż budżet na rozwój rolnictwa niemieckiego, zresztą dosyć rachitycznego w ostatnich dekadach. Panie redaktorze, kompletne zakłamanie dotyczące polskiego rolnictwa jest w PSL-u, jak i zarówno PiS-u. Bo PiS w 2016 roku, i są artykuły z Beatą Szydło, z Zbyszkiem Babalskim, z Janem Krzysztofem Ardanowskim. Ja mam te gazety, w których było napisane wprost, że budżet na rolnictwo powinien być na poziomie 2% PKB, czyli to plus minus 20 miliardów. W tej chwili budżet na rolnictwo jest na poziomie 4% i zapisu też był na poziomie 4%, czyli PiS zdobył rolnictwo i poparcie rolników, dlatego że wtedy mówił jasno i wyraźnie, budżet jest za niski, PSL wam daje 4%, my damy na to, 0,4%, my damy 2%, czyli będziecie mieli 11 miliardów więcej. Przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości rolnictwo zostało oszukane na 88 miliardów złotych. To jest te pieniądze, które brakuje rolnikom w portfelu. Dlatego rolnicy plajtują. No, plajtują z różnych powodów, ale plajtują, bo nie ma polityki rolnej, nie ma ministra rolnictwa i nie ma tutaj ochrony polskiego konsumenta, bo gdyby konsumenci, bo rolnicy polscy nie muszą używać tej chemii. Oni nie muszą tego robić. Oni potrzebują polityki rolnej. No. Wtedy spadnie plonowanie, prawda? A plonowanie niech spadnie, ale będzie jakość lepsza. Konsumpcja będzie to na prawda. Tym poziomie, mniej nowotworów. Ale to wszystko prawda. Jednak no, zamknijmy ten nasz problem w dzisiejszej rozmowie. Czyli tak, no, pan przedstawił tutaj powody, dla których rolnicy nie wychodzą na ulicę, no bo są gdzieś tam zamortyzowani, gdzieś tam są rozbici przez politykę izb rolniczych. No dobrze, ale to trochę wygląda tak, jakby pan chciał ubezwłasnowolnić tymi słowy rolników. Czy uważa pan, że ten mechanizm jest na tyle silny, żeby powstrzymać ludzi będących bankrutami przed ostatnią możliwą formą protestu? To mamy w tej chwili przed naszymi oczami, tak? Bankructwo polskiego rolnictwa. Dlaczego? No jak to się dzieje? Może problem jest także w złamanej psychice rolników, w tym, że te protesty nigdy nic nie dały. To jest bardzo podstawowa rzecz. Rolników złamano psychiką. Rolników zastraszono poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolników zastraszono przez izby rolnicze. Rolników zastraszono przez system kontroli, czyli agencje, pioriny, weterynarię, etc.
Oni są zastraszeni, bo stracą dopłatki. I to jest ten cały mechanizm. Cwaniactwo izb rolniczych, jak i zarówno Solidarności Rolników Indywidualnych, polega na tym, że wyciągają rolników na ulicę. A ja mówię, nie. Rolnicy powinni iść protestować pod zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, pod młyny, które są głównym importerem tego sypu na teren Rzeczpospolitej Polskiej, a te większość zakładów leży w rękach partii politycznych. Panie Marcinie, ale rolnicy nie chodzą ani tu, ani tam, no. No bo są już po prostu tacy zdewieciałani. No No co to będę jest panu koniec, mówił? no wie pan, no bardzo pana przepraszam, ale Nie ma przywódcy, Trzeci sezon- nie ma po prostu nikogo z jajami. trzeci sezon parę procent rolników tylko zarobiło cokolwiek. No takie są oficjalne dane, no. Trzeci sezon w plecy. No i co? A to- I myśli pan, No. no ile to jeszcze potrwa? No jeszcze jeden sezon, tak? No jeszcze jeden? No ile Nie, ale można... to nic już nie potrwa, panie redaktorze, bo po prostu nie ma na to pieniędzy. I to nie tylko w tym sektorze, jeżeli chodzi o rolnictwo, w całym sektorze gospodarki państwa wszystko zaczyna leżeć, bo komuś zależy na tym, żeby to państwo upadło. Tylko No tak. problem, nie pan posłucha mnie jeszcze jedną rzecz. Panie redaktorze, słyszymy to z różnych ust. Od prezydenta Nawrockiego poprzez kancelarię premiera i wszystkich. I wszyscy są zgodni, że musimy zrobić wydatek 5% PKB na zbrojenie. 5% PKB na zbrojenie to jest plus minus 50 miliardów, 60 miliardów złotych, że tyle rocznie musimy na zbrojenie wydawać. Tylko ja się pytam, czym oni i ten Nawrocki, łącznie z tym Tuskiem, chcą karmić tych żołnierzy, policjantów, tą całą służbę wojskową, ludzi, ludność cywilną. Zrobili ustawę o obronie ludności cywilnej. Tylko niech pan pójdzie i zada sobie jedno pytanie, straszą ludzi wojną i oni są tylko i wyłącznie prekursorem do tego, żeby doprowadzić do wojny, do tego właśnie konfliktu. Tylko że jak dojdzie do takiego konfliktu, to niech mi pan powie, czym oni ludzi nakarmią, skoro ustawa, która jest o obronności ludności cywilnej i weszła w życie, którą mają samorządy, a nie dostały pieniędzy, nie ma żadnych rezerw bezpieczeństwa żywnościowego. Dla ludności cywilnej tego nie ma, panie redaktor. Będą karmić ich ukraińskimi śmieciami, no. Ty i szczury i koty, bo tak to się skończy. Oni zrobią tutaj bardzo gazę możliwe. drugą i będzie tyle w temacie. To bardzo możliwe i niestety tym pesymistycznym akcentem musimy zakończyć naszą rozmowę. Ja bardzo panu dziękuję. Drodzy państwo, no sytuacja doszła do trzeciego szeregu. Widzimy upadek polskiego rolnictwa i co gorsza, ten upadek odbywa się w ciszy. Mam nadzieję, że pan prezydent Nawrocki się obudzi i posłucha to, co ja powiedziałem. Jeżeli będzie chciał, ja naprawdę mogę przystąpić do pewnego działania, ale trzeba zrobić naprawdę wywrót w Polsce. Wywrót i naprawdę apeluję do rolników, zróbmy wywrót, ale nie słuchajcie tych izb rolniczych, związków zawodowych. Naprawdę tu trzeba iść na ostro i to trzeba zrobić porządnie. Siła jednostki. Marcin Bustowski. Przebudzeni konsumenci, Piotr Barełkowski. Jeśli uznaliście, że ten wywiad ma sens i czegoś się z niego dowiedzieliście, proszę bardzo w social mediach, w mediach społecznościowych, pod nim jest link do Buy Coffee, tam możecie nas wesprzeć, to bardzo ważne, a widzowie, którzy oglądają nas w sieciach kablowych, po prostu niech zapiszą nasz kanał w ulubionych. Bardzo państwu dziękuję, dziękuję mojemu gościowi, zostańcie z nami.